Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszej małej serii, w której opowiadam o tym, jak zostać deweloperem aplikacji. W tym akurat przypadku deweloperem Apexa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby później poznawać kolejne technologie. Jeżeli jesteście pilnymi uczniami, to do tej pory powinniście wiedzieć już, czym jest baza danych, jak tworzyć tabele, proste raporty i formularze oraz, i tutaj mam ogromną nadzieję, znacie już chociaż podstawy języka SQL. Nadzieję nadzieją, ale dobrze wiem, że statystycznie rzecz ujmując wśród Was jest wiele osób, które do pilnych uczniów nie należą. Ale bez obaw, dołożę wszelkich starań, żeby ten odcinek był interesujący dla każdego, niezależnie od Waszego poziomu. Zaczynajmy! Ja swoją przygodę zaczynałem tak jak i Wy od nauki SQL-a i PLSQL-a, o którym my powiemy sobie trochę później. Kolejnym krokiem był bezpośrednio sam Apex i tutaj nie mogę powiedzieć, żebym uczył się go w jakiś konkretny sposób czy bardziej zorganizowany. Po prostu wymyśliłem sobie aplikację, którą chciałem zrobić i bazując na swojej wiedzy ze SQL-a starałem się to osiągnąć. Budowałem kolejne strony z gotowych komponentów, a to czego nie wiedziałem googlowałem. I z perspektywy dnia dzisiejszego to muszę powiedzieć, że jestem zaskakująco dumny ze swoich osiągnięć. Ale nie czułbym się do końca fair, gdybym nie przedstawił Wam chociaż w najprostszy sposób, jak budować strony w Apexie. I dzisiaj na początku tym się właśnie zajmiemy. Ostatnią zakładką, której nie omówiliśmy do tej pory, jest Application Builder i to właśnie jego teraz otworzę. Tutaj dzieje się cała magia, stąd możemy zarządzać aplikacjami, które już stworzyliśmy lub też tworzyć nowe. W odcinku pierwszym widzieliście, jak szybko można utworzyć aplikację korzystając z gotowego pliku Excela. Teraz równie szybko utworzę aplikację bez takiego pliku. Wystarczy nazwa, reszta jest opcjonalna, ale gorąco zachęcam do wypróbowania różnych ustawień. Nauka metodą prób i błędów rządzi. Aplikacja składa się z różnych elementów, które będziemy poznawać stopniowo, ale przede wszystkim składa się ze stron. Te dodajemy do aplikacji tak samo łatwo, jak tworzy się aplikację. Zresztą widzieliśmy już to w odcinku numer 3. Tu stworzyliśmy stronę w oparciu o kreator, tak zwany wizard, i wskazując utworzoną przez nas tabelę, otrzymaliśmy raport wraz z formularzem. Tak utworzoną stronę oczywiście możemy modyfikować, ale bardzo często żadna z opcji oferowanych przez kreator nie będzie dla nas interesująca. W takich sytuacjach wybierzemy utworzenie po prostu pustej strony i prawdę mówiąc w trakcie pracy korzystam z tego wyboru w 99% przypadków. A skoro mowa o procentach, to równie wysoki procent pracy nad developmentem aplikacji w Apexie dzieje się na tym ekranie. Jest to Page Designer i to właśnie tutaj spędzicie, a może już spędziliście swój czas projektując strony Waszej aplikacji. Zacznę może od tego, że no właśnie, to dość skomplikowane. Page Designer jest tak rozbudowany, że poznawać jego możliwości będziecie przez długie godziny i równie długie godziny zajęłoby ich omówienie. A bądźmy poważni, Waszą uwagę straciłbym po 15 minutach, to w najlepszym przypadku. Więc przyjrzyjmy mu się jedynie z lotu ptaka i to z takiego wysokiego lotu. Co da się zauważyć na pierwszy rzut oka to, że designer składa się z 8 zakładek rozdzielonych pomiędzy 3 kolumny. Nie wszyscy, zwłaszcza początkujący deweloperzy o tym wiedzą, ale ich układ nie jest sztywny i możemy go dostosować do swoich preferencji, zwyczajnie przeciągając zakładki z jednego miejsca w drugie. Ale skupmy się dzisiaj na tym domyślnym. Zacznijmy od środkowej kolumny, bo jej zawartość będzie prawdopodobnie dla Was najciekawsza. To właśnie tutaj możecie budować swoją stronę z gotowych komponentów, przeciągając je w odpowiednie sekcje zakładki Layout. Jak widzicie, miejsc tych jest sporo do wyboru i w zależności od tego, z którego skorzystacie, komponenty będą pojawiać się w różnych miejscach strony. Możemy szybko przetestować, gdzie region się pojawi, jeśli umieścimy go na przykład w pozycji banner, after logo lub footer. Natomiast najczęściej jednak będziemy korzystali z pozycji body. Pomówmy teraz o tym, z czego tak naprawdę możemy budować nasze strony, jakie są ich komponenty budulcowe. Wszystko mamy podane na tacy i to niemal dosłownie. W dolnej części zakładki Layout. Jak widzimy, istnieją 3 rodzaje takich komponentów: regiony, itemy oraz przyciski. Moim zdaniem podstawowym reprezentantem regionów jest region Static Content, ponieważ będzie on zawierał dokładnie to, co wewnątrz niego umieścimy. Począwszy od tekstu, a skończywszy na innych regionach, itemach i przyciskach. Jak widzicie, regiony możemy umieszczać wewnątrz innych regionów i w ten sposób dowolnie zagnieżdżać i rozmieszczać względem siebie.
Rzućmy też od razu okiem na to, co się dzieje w kolumnie po prawej stronie. Tutaj wyświetlane są ustawienia i atrybuty elementu, który jest w danej chwili zaznaczony. Warto powiedzieć, czym się różnią. Otóż ustawienia są w dużej mierze wspólne dla wszystkich elementów strony. Owszem, ustawienia w sekcji Source w regionie typu Static Content będą się różnić od ustawień w raporcie, ale zarówno jeden, jak i drugi sekcję Source posiada. Tak samo jak sekcje Identification, Layout czy też Appearance. Natomiast atrybuty to ustawienia zawsze dedykowane konkretnemu regionowi lub itemowi. A skoro o itemach mowa, to jest to druga grupa komponentów, z których możecie budować stronę. I są to elementy, które możecie kojarzyć z różnej maści formularzów internetowych. Od pól tekstowych, liczbowych, kalendarzy, przez listy wyboru na edytorach tekstowych kończąc. Ostatnią grupą widoczną na dolnym pasku są przyciski, na temat których nie powiem nic odkrywczego. Posiadają ustawienia pozwalające na konfigurowanie tego, co ma się wydarzyć po ich naciśnięciu. Możemy też w dowolny sposób wpływać na ich wygląd, ale tyczy się to tak naprawdę każdego z omawianych elementów. I teraz moja przyjacielska rada dla Was. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli problem ze zrozumieniem tego, co robi albo jak działa jakieś ustawienie, to warto zajrzeć na zakładkę Help. Pokazuje ona wyjaśnienie i przykłady użycia odnośnie tego, co macie zaznaczone w danym momencie po prawej stronie ekranu. Przeskoczmy zatem do tej drugiej, lewej części ekranu, na temat której do tej pory milczałem. Tutaj domyślnie zobaczymy 4 zakładki, kolejno Rendering, Dynamic Actions, Processing oraz Page Shared Components. Zacznę od tej ostatniej, żeby mieć ją z głowy. Osobiście korzystam z niej najrzadziej, jeśli w ogóle. Przedstawia ona shared komponenty użyte na danej stronie. O shared komponentach opowiemy sobie przy innej okazji, ale jak sama nazwa wskazuje, są to komponenty, które raz zdefiniowane mogą być używane na różnych stronach wielokrotnie. Przykładem może być lista wartości. Wyobraźcie sobie, że chcecie utworzyć listę wybieralną z dniami tygodnia i potrzebujecie jej w kilku miejscach waszej aplikacji. Należy wtedy zdefiniować je jako listę wartości, a następnie podpiąć tę listę jako źródło waszego itema. Dzięki temu, jeśli zdecydujecie się zablokować możliwość wybierania dni weekendu, wystarczy usunąć je z listy, a znikną one ze wszystkich miejsc, gdzie lista została użyta. Pozostałe zakładki chciałbym omówić trochę z innej perspektywy. Do tej pory myśleliśmy o stronie jako o dokumencie, który składamy z klocków, które umieszczamy w odpowiednich miejscach. Teraz chciałbym popatrzeć na to z perspektywy czasu życia naszej strony. Brzmi to może trochę dziwnie, ale już wyjaśniam. Zakładka Rendering przedstawia nam to, co się dzieje tuż przed oraz w trakcie tego, jak strona jest renderowana, czyli prościej po prostu wyświetlana. Zakładka Dynamic Actions opisuje pewne rzeczy, które mogą dziać się w trakcie tego, jak użytkownik przegląda stronę, na przykład w momencie, kiedy na coś klika lub edytuje pola wejściowe. Zakładka Processing natomiast opisuje to, co się wydarzy po tym, jak użytkownik zasubmituje naszą stronę. Zasubmituje, czyli co zrobi? Submitowanie technicznie rzecz biorąc jest odesłaniem naszej strony z powrotem na serwer. Na początku, aby wyświetlić stronę, pobieramy ją z serwera, następnie wykonujemy na niej pewne akcje i na koniec możemy ją zasubmitować, żeby na przykład przesłać dane, które wprowadziliśmy z powrotem na serwer. Submitowanie możemy utożsamić na przykład z naciśnięciem przycisku Zarejestruj po tym, jak wypełniliśmy jakiś formularz rejestracji. Nasze dane wysyłane są wtedy na serwer i warto zauważyć, że strona się wtedy przeładowuje, co może uchodzić uwadze nieświadomych użytkowników, a jest dosyć istotne. No więc co po tym submicie może się stać? Wiele rzeczy. Od walidacji, czyli sprawdzenia wprowadzonych danych, po różne procesy, które te dane przetwarzają. Ostatnią kategorią są branche, czyli przekierowania do innych stron. Aby w pełni wykorzystać możliwości tej zakładki, kluczowa może być znajomość języka PLSQL, o którym dzisiaj nie opowiem. Zostawimy to na inną okazję, ale nawet bez tego możecie wybierać wśród szerokiej gamy predefiniowanych walidacji, takich jak sprawdzenie, czy pole nie jest puste, lub czy wprowadzona informacja ma jakąś konkretną wartość. Jeśli chodzi o procesy, prostym przykładem może być wysyłka maila lub przetworzenie formularza, z którym mieliśmy już do czynienia. Co więcej, z procesami mamy też do czynienia w zakładce Rendering. To właśnie one mogą być zdefiniowane w sekcji pre-renderingu i najczęściej służą pobraniu jakiejś informacji z bazy lub wyczyszczeniu pól na stronie. Oprócz tego zakładka Rendering przedstawia nam na pierwszy rzut oka niemal to samo co zakładka Layout. Elementy są tutaj przedstawione w sposób uporządkowany w postaci drzewa.
Możemy otwierać kolejne gałęzie lub też chować te, na które nie zwracamy w danym momencie uwagi. Teraz ostatnia ważna wskazówka w tym odcinku. To, co sobie zdefiniujemy w tej zakładce, bądź zakładce Processing, wykonuje się zawsze od góry do dołu. Mimo że cała strona renderuje się zazwyczaj w mgnieniu oka, czasami kolejność może mieć duże znaczenie, zwłaszcza jeżeli mówimy o kolejności wykonywania procesów. Tyle teorii na dziś, teraz pora na praktykę. W odcinku numer 3 utworzyliśmy raport wraz z formularzem do dodawania nowych filmów do listy. Aby go utworzyć, skorzystaliśmy z kreatora, a dziś przeanalizujemy, w jaki sposób ten formularz tak naprawdę działa. Podsumuje to każdy z aspektów Page Designera, który dzisiaj poruszyliśmy. Efektem pracy kreatora są w rzeczywistości dwie strony aplikacji. Pierwsza to główna strona z raportem My Movies, która w moim przypadku została utworzona pod numerem 4. Druga strona to okienko z formularzem, które pojawia się, kiedy naciśniemy przycisk Create lub przycisk edycji wybranego rekordu. Zgadza się. Mimo że może służyć do dwóch różnych czynności, jest to jedna i ta sama strona, u mnie oznaczona numerem 5. Numery te można podać podczas pracy z kreatorem, więc u Ciebie mogą być one zupełnie inne. Strony tego typu jak ta nasza z formularzem, które pojawiają się na innej, nadrzędnej stronie, nazywamy oknami modalnymi. To, czy nasza strona jest oknem modalnym, czy też zwykłą, normalną stroną, możemy zdefiniować w jej ustawieniach w Page Designerze. Mając zaznaczoną naszą stronę w zakładce Appearance, wybieramy Page Mode, gdzie opcjami do wyboru są Normal, Modal Dialog i Non-Modal Dialog. Ta ostatnia opcja to tak zwane okno niemodalne, które od modalnego różni się tym, że jest uruchamiane w osobnym oknie przeglądarki. Wśród zawartości strony naszą uwagę na pewno przykuje region umieszczony wewnątrz Content Body naszej strony. Jest to region typu Form i jako źródło ustawiona jest nasza tabela z filmami. Wewnątrz regionu widnieją page itemy, które posłużą do wprowadzenia danych. Aby proces zapisujący wiedział, z którą kolumną dane pole jest powiązane, należy przeskrolować ustawienia itemu aż do sekcji Source i skonfigurować ją w następujący sposób. Form Region wskazujemy nasz region typu Form, Kolumn wskazujemy, którą kolumnę będzie reprezentował ten item, Data Type powinien być zgodny z typem wybranej kolumny. Widzimy, że w tym przypadku nazwy naszych itemów pokrywają się z tym, którą kolumnę identyfikują, jednak nie zawsze tak musi być. Nazwa itemu jest dowolna, liczy się wyłącznie to, co ustawimy w sekcji Source. Szczególną uwagę zwróćcie na item ID. Jest on powiązany z kolumną ID, która jest kluczem głównym naszej tabeli. Jeśli nie pamiętacie, oznacza to, że wartości tej kolumny jednoznacznie identyfikują każdy rekord. Item jest ukryty, ponieważ nie musi być widoczny ani uzupełniany przez użytkownika, ale jednocześnie jest potrzebny, żeby proces zapisujący działał poprawnie. Zastanówmy się teraz, co sprawia, że formularz w ogóle się pojawia. Przyjrzyjmy się przyciskom na stronie z raportem. Przycisk Create ma ustawiony Action jako przekierowanie do innej strony aplikacji. Jako cel ustawiona jest właśnie strona z formularzem. Dodatkowo ustawiony jest tzw. Clear Cache na tej stronie, co spowoduje, że przy przekierowaniu wszystkie itemy na tej stronie zostaną wyczyszczone. Linki edycji znajdują się bezpośrednio w raporcie i są zdefiniowane w atrybutach raportu. Zaznaczam więc region My Movies i zakładkę Attributes. Cel przekierowania jest taki sam, lecz tym razem zamiast wyczyszczenia page itemów występuje ustawienie wartości page itemu ID z wartością ID rekordu, na który użytkownik kliknął. Co się dzieje po przekierowaniu? Ano zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, najpierw uruchomi się proces zdefiniowany w gałęzi Pre-Rendering. Jest to proces typu Form Initialization, który pobierze wartości z bazy i umieści je w page itemach w przypadku, gdy item oznaczony jako klucz główny posiada jakąś wartość. W naszym przypadku wydarzy się to, gdy ktoś uruchomi formularz przez link edycji wiersza. Jeśli pole ID będzie puste, nie wydarzy się nic. Po procesie następuje wyrenderowanie regionu formularza oraz regionu w stopce strony, który zawiera przyciski. Przyciski Delete, Create i Save mają ustawioną jako akcję Submit strony. Po submicie do akcji wkraczają dwa procesy zdefiniowane w zakładce Processing. Pierwszy z nich to Form Automatic Row Processing i odpowiedzialny jest za zapis danych do bazy. Drugi powoduje zamknięcie okna. Ostatnią kwestią jest, skąd proces zapisu ma wiedzieć, czy wykonać operację Insert, Update czy Delete. Informuje go o tym parametr Database Action zdefiniowany dla każdego z przycisków.
Mogliście też zauważyć, że w zależności od tego, czy okno jest otwarte przyciskiem Create czy przyciskiem Edycji, widoczność przycisków się zmienia. Odpowiada za to sekcja Server Side Condition. Przycisk Save jest widoczny, kiedy pole ID posiada jakąś wartość, a przycisk Create przeciwnie, kiedy pole ID jest nulem. Taki warunek definiujący widoczność można ustawić dla dosłownie wszystkich rodzajów komponentów. To już wszystko na dzisiaj. To była całkiem solidna dawka nowych informacji. Przykład, który sobie przeanalizowaliśmy, był dosyć trudny. Jako trening możecie spróbować utworzyć sobie pustą stronę w waszej aplikacji, a następnie spróbować odtworzyć ten formularz krok po kroku. Dzięki temu lepiej wszystko zapamiętacie. Jeżeli do tej pory tego nie robiliście, to ośmieli was to do pracy z page designerem. Ja w kolejnym odcinku postaram się znów połączyć teorię z praktyką. Opowiem o modelach bazy danych, o tym jak taki model zrobić, a się nie narobić. Będą też kolejne sztuczki z Application Builderem. Dajcie znać, jak podobał się Wam ten odcinek. Jeżeli śledzicie serię i na bieżąco staracie się tworzyć swoją własną aplikację, koniecznie pochwalcie się efektami. Adres do kontaktu znajdziecie w opisie. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia, cześć!